Siema, siema, egzotyczna działka z tej strony. Dzisiaj taka audycja głosowa z tego względu, że chciałem nagrać część tematyki o czerwonym laserze. Z tego względu, że w pierwszej części, w filmie przedostatnim, nie wszystko powiedziałem, a przede wszystkim nie powiedziałem czegoś najważniejszego. Już Wam mówię, do czego dążę. Otóż na pewno wiecie, że naukowcy mutują różne rośliny w laboratoriach, tak? Mamy bardzo dużo, tak jak wspomniałem w poprzedniej części filmu, w pierwszej części, mamy bardzo wiele owoców, warzyw, które jemy na co dzień, a które są nie do końca stworzone naturalnie, prawda? Przez pewne mutacje, ale nie wyobrażamy sobie, żeby te owoce czy warzywa były owocami, warzywami sprzed mutacji, prawda? Dlatego, że są bardzo, bardzo małe, malutkie, mniej smaczne i tak dalej, nie? No i nie wiem, czy się zastanawialiście, jak stworzono te owoce i warzywa, w jaki sposób, nie? Ponieważ zanim zaczęto manipulować genami w laboratoriach, robiono to przez selekcję i poddawanie nasion danych roślin, poddawanie promieniowaniu. Promieniowaniu oczywiście radioaktywnemu i już nie będę opisywał, jak to robili. To wszystko macie, tą wiedzę w internecie. Ogólnikową, ale można się dokopać do głębszych szczegółów. Przede wszystkim ci, którzy, powiem tak, nie mogę tutaj mówić za dużo, ze względów, różnych względów. Nie chcę też, żeby ten film był blokowany, prawda, przez YouTube'a, więc powiem tak. Ktoś, kto chce mutować rośliny, to wie, jak to robić, zwłaszcza jeśli jest też kolekcjonerem minerałów i ma minerał na literę U, prawda, którego nazwy nie będę mówił, ale jak ci, co są inteligentniejsi, to wiedzą. I powiem tak, że można robić pewne rzeczy, nie? Oczywiście w ramach bezpieczeństwa, legalnie i tak dalej, tak? Jeśli posiadają ten minerał, prawda? Tutaj nikogo nie będę zachęcał do tych rzeczy, absolutnie, a wręcz przeciwnie, podam alternatywę, jak można tworzyć nowe odmiany roślin, dosłownie mutacje, tak jak w laboratoriach, jak dawniej tworzono, tak, poprzez promieniowanie radioaktywne, ale 100 razy bezpieczniej i prościej. I przede wszystkim z zerowymi kosztami. Myślę, że ten temat jest mega, mega fascynujący. Oczywiście część druga dotyczy, tak jak część pierwsza, czerwonego lasera. Czerwony laser, trwają badania nad czerwonym laserem, ale już teraz jest masy informacji mega ciekawych. Jeśli ktoś chce się dokopać, to dokopie się do naprawdę ciekawych raportów już, niektórych oficjalnych raportów, wyniki badań nad czerwonym laserem. I chciałbym Wam tutaj ujawnić moją wiedzę, którą zdobyłem w tym temacie. Myślę, że jakichś takich zapalonych rośliniarzy, którzy lubią eksperymenty, lubią się bawić w te klimaty. Myślę, że to zainteresuje. Okej. Więc ja to sobie doprecyzowałem jeszcze. Nie będę Wam tu czytał raportów naukowych i tak dalej, zanudzał tym. Z tego względu, że nie wytrzymalibyście, prawda? I jeszcze te słownictwo naukowe i tak dalej. Ja to sobie obrobiłem w AI. Wiadomo, tutaj głos jest mój, prawda? Dlatego jest nie? Jakby było AI, to by było pięknie, ładnie i ślicznie, nie? Ale że jestem ja, naturalny człowiek, no to będzie to niedoskonała gadka. Ale zaczerpnąłem trochę też wiedzy, żeby to ułożyć w całość z AI i część Wam przeczytam, co daje czerwony laser.
to jest właśnie niesamowite, mega, co możecie zrobić. Konkretnie, chodzi o mutacje. Czy można oprócz jak to się nazywa, bo zapomniałem, mutacji wywołanej przez promieniotwórcze materiały, czy oprócz tego można w jakiś inny sposób wywołać mutacje genetyczne, mówię o genetycznych mutacjach, wywołać takie mutacje w roślinie. To jest mega ciekawe, powiem wam. Myślałem kiedyś, że no tylko poprzez ten czynnik, czyli nuklearny, tak, promieniotwórczy lub manipulacja genów w laboratoriach. No ale nie. Jest jeszcze jeden czynnik, do którego może mieć dostęp praktycznie każdy. Nie? No chyba że to stanie się jakiś nielegal, nie? Kiedyś, ale wątpię. I tym właśnie czynnikiem jest czerwony laser. No i tutaj właśnie chciałbym się z wami podzielić. No niesamowita rzecz. Myślę, że co niektórych to zainteresuje, zwłaszcza też może młodych ludzi, którzy interesują się roślinami i tego typu eksperymentami, ponieważ jest to niesamowicie fascynujące. Nie? Okej, dobra, więc garść informacji o czerwonym laserze. Co on robi? Już wam mówię. Niesamowite informacje. Czerwony laser, i tu jest właśnie bardzo ważna sprawa. Czerwony laser musi być o mocy minimum 1000 MW, czyli 1 W, czyli taki jak ja mam. I mocniejszy, prawda? Jest takie coś w sklepach, dostępne na rynku i tak dalej. Na samym wstępie mówię o kwestiach bezpieczeństwa. Trzeba szczególne bezpieczeństwo, ostrożność zachować przy obsłudze czerwonego lasera. To wiemy, prawda? Ale jeszcze raz powtórzę, żeby nie było. Pełne bezpieczeństwo, uważać na oczy. Nigdy nie spoglądać, chyba że chcecie stracić wzrok. Można też posługiwać się laserem, mając okulary takie czerwone, ochronne, prawda? Tak jak na budowie. Można sobie kupić takie coś. Ok, myślę, że to wiecie, prawda? Dobra, więc 1000 MW, 1 W. I uwaga, i już ta moc może wpływać na DNA rośliny, wywołując trwałe zmiany genetyczne lub modyfikacje epigenetyczne. Choć światło czerwone nie jest promieniowaniem jonizującym, takim jak promienie rentgenowskie czy gamma, o czym wspomniałem, tak, z minerału na literę U i innych tego typu, ale jego wysoka energia może oddziaływać na strukturę genetyczną poprzez mechanizmy pośrednie. Główne rodzaje wpływu na DNA to numer 1. Działanie mutagenne. Przy wysokich dawkach promieniowania laserowego nie wyklucza się efektu mutagennego. Niesamowite, co? Badania wykazały, że naświetlanie laserem może wywoływać aberracje w podziałach komórkowych, mitozie i mejozie, co prowadzi do zmian w strukturze chromosomów. Trwałe zmiany dziedziczne. Efekt biostymulacji laserowej, na przykład przyspieszony wzrost, czy większy plon. Czujecie? I to jest właśnie to, bo ktoś by zapytał, no dobra, ale co ci doda? No dobra, będziesz pobudzał tą roślinę sobie laserkiem i tak dalej, ale zabawa, ale bzdury i tak dalej. Nie, to jest poważna dziedzina już nauki, badań, eksperymentów, która ma bardzo, ale to bardzo duży potencjał. Oczywiście ja w następnym odcinku powiem wam o kolejnych takich dopalaczach dla roślin, które nie są w ogóle wspominane w polskim internecie, albo cząstkowo, nie są rozwijane w ogóle, a dają niesamowite przyrosty, plony i tak dalej, prędkość wzrostu roślin, masę korzyści. O tym w następnym odcinku. Teraz chciałem się zająć czerwonym laserem. Więc trwałe zmiany dziedziczne. To jest mutagen. Laser czerwony jest mutagenem. To jest niesamowite. Idziemy dalej. Trwałe zmiany dziedziczne. Zmiany epigenetyczne. Metylacja DNA. Światło laserowe może zmieniać stopień metylacji DNA, co wpływa na to, które geny są włączone lub wyłączone w roślinie bez bezpośredniej zmiany sekwencji nukleotydów. Tutaj ja ten język też do końca nie rozumiem,
ale podaję wam, tutaj czytam wam na dowód tego, tak? Jeśli ktoś się zna bardziej na tym, no to będzie wiedział. Ok, stres oksydacyjny. Laser o dużej mocy indukuje powstawanie wolnych rodników w komórkach. Nadmiar tych reaktywnych cząsteczek może prowadzić do uszkodzeń DNA, na przykład pęknięcia nici, których komórka nie zawsze jest w stanie poprawnie się naprawić. Co przekłada się na co? Na mutację. I właśnie to jest to. Idziemy dalej. Niesamowite rzeczy. W kontrolowanych warunkach laboratoryjnych zmiany te są wykorzystywane do, uwaga, ulepszania roślin, na przykład zwiększania ich odporności. Czyli zobaczcie, naświetlając laserem nie wiecie, jaka mutacja wystąpi. Oczywiście to jest działa na selekcji. Czyli macie, pokażę wam, podam wam tak na chłopski rozum. Macie na przykład 20 nasion pomidora, tak? Czy tam 30. Naświetlacie je wszystkie laserem w takim samym stopniu, takiej samej ekspozycji czasowej i tak dalej. Siejecie i z każdego nasienia coś wychodzi. Każde nasienie się inaczej, każde nasionko inaczej się inaczej reaguje na to i inaczej kiełkuje. I to jest niesamowite. Niektóre, uwaga, mogą wam nie wykiełkować. W ogóle obumrzeć. To jest też selekcja. To jest selekcja naturalna. Inne wolniej, inne bardzo szybko, a inne mega szybko i wielkie grubasy wam wyjdą na przykład, nie? Które dadzą małe owoce, a jeszcze inne wyjdą wielkie, grube, mega jakieś owoce inne, nie wiem, w jakimś innym kolorze i smaku, totalnie. I jest to już nowa odmiana, tak? I ta odmiana nie jest jakąś odmianą GMO, bo chodzi o to, że mutacje genetyczne w laboratoriach, gdzie naukowcy manipulują już genami, tak? W skali tam mikro, tak? A jeśli chodzi o mutacje genetyczne typu laser czerwony, to jest zupełnie coś innego. I ta roślina, która wyrośnie, to nie jest GMO. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. To trzeba rozróżnić, nie? Więc po prostu zajdą pewne zmiany genetyczne i one zostaną. One już będą dziedziczne, nie? Czyli sobie stworzycie po prostu nowy rodzaj rośliny. Najprościej mówiąc, tak ogólnikowo, prawda? To jest niesamowite, mega fascynujące. Oczywiście wszystko zależy od ekspozycji, czyli czasu naświetlania, prawda? Częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. To jest już wasza wena. Tutaj możecie sobie na tym podwórku macie wolną rękę, możecie działać sobie, nie? Ok, jeszcze coś tu przeczytam sobie. Stres oksydacyjny, to już wspomniałem. W kontrolowanych warunkach laboratoryjnych zmiany te są wykorzystywane do ulepszenia roślin. Na przykład zwiększania odporności. Uwaga, odporność na choroby może być wyższa, tak? Jednak użycie lasera o mocy 1000 MW bez precyzyjnego sterowania czasem i rozproszenia wiązki najprawdopodobniej doprowadzi do zniszczenia wypalenia tkanki. I tutaj właśnie doszukałem, jaka powinna być ekspozycja, jak długa. No, to zależy od też rośliny, od grubości liścia, odporności. Ja na przykład swojego fikusa bengalskiego już naświetlam 3 dni. Bardzo się aktywował stożek wzrostu, ten, który naświetlam. I no po prostu nie ma żadnych poparzeń, startuje jak szalony, ciśnie po prostu gałązka pięknie, nie? Co z tego wyjdzie dalej? Może jest to po prostu dodatkowy kop, nie? A może zajdą pewne zmiany. Zobaczymy. Ale jeśli chodzi o młode siewki, tutaj wiadomo, więcej się ryzykuje, bo są delikatne rośliny, ale z drugiej strony są bardziej obiecujące efekty, prawda? To są młode rośliny, można je, że tak powiem, przeprogramować tutaj, nie? Coś nowego. Tak samo z nasionami, o. Ok, myślę, że tutaj dużo wyjaśniłem. Co daje? Co daje czerwony laser? Oprócz tej mutacji. Biostymulacja. Naświetlanie nasion i siewek. To, co wam wspomniałem przed chwilą. W rolnictwie i ogrodnictwie stosuje się technikę biostymulacji laserowej. Wykorzystanie czerwonego światła, najczęściej o długości fali od 630 do 670, może być też mniejsza, ale wtedy jest też dłuższa ekspozycja, nie?
przy odpowiednio krótkim czasie ekspozycji może przynieść następujące korzyści. Uwaga, korzyści z czerwonego lasera, naświetlania. Jeśli chodzi o nasiona teraz. Szybsze kiełkowanie. Krótkotrwałe naświetlanie nasion przed siewem zwiększa ich energię kiełkowania. Czyli chcecie mieć duże rośliny, wielkie, zdrowe, jak najwyższe i tak dalej, no to naświetlacie, tak? Wzrost plonów. Badania nad pomidorami, ogórkami czy pszenicą wykazały wzrost plonów od 10 do, uwaga, 45% po zastosowaniu laserowej stymulacji nasion. Niesamowite. Olbrzymie możliwości. Do 45% wzrost plonów. Czujecie? Wzmocnienie odporności. Rośliny naświetlane laserem często wykazują lepszą odporność na stresy biotyczne, czyli choroby, i abiotyczne, na przykład susze. Również wyższa mrozoodporność. No proszę, no coś pięknego, nie? Więc tak naprawdę więcej zyskujecie niż tracicie, jeśli chodzi o naświetlanie laserem. No i przede wszystkim jest tutaj ten wątek mutacji genetycznej, nie? Niesamowite rzeczy. Więc no myślę, że to będzie na tyle. W następnym odcinku powiem Wam o 3, może 2, może 3, może więcej. Zobaczymy. Kolejnych niesamowitych czynnikach, które dają roślinie niesamowitego, potężnego kopa. Trzymajcie się.